Dzień dobry, jest 7 rano, poniedziałek. Już jestem spakowany, w sumie, to widać. Jeszcze tylko namiot muszę podsuszyć, bo trochę tej pary wodnej się skondensowało pod spodem, więc go przestawiłem i podłogę też, żeby odparowały. No i jak to odparuje, to zwijam i jadę. Mówiłem wczoraj dokąd, więc gdzieś z trasy się odezwę. Na razie. Ruszam dalej. Na kampingu spotkałem przesympatycznych Polaków, którzy mieszkają tutaj od 16 lat w okolicach Oslo. Mają 2 dzieci, chłopca i dziewczynkę, 10-11-latków, którzy oczywiście urodzili się tutaj. Przesympatyczni, ugościli mnie norweskimi, jak to powiedzieli, hot dogami. Bardzo, bardzo, bardzo miłe. A teraz jadę do Moskenes. Zorientuję się w temacie biletu na prom do Bodo. Jeśli trzeba będzie długo czekać, to spotkam się z Gosią w Rajne. A jeśli trzeba będzie bardzo długo czekać, albo na przykład nie będzie dzisiaj biletu, to prawdopodobnie wrócę tutaj, w to samo miejsce. Dzisiaj kupię bilet na prom i wrócę na ten sam kemping, bo jest mega piękny. No, ale zobaczymy. W każdym razie do usłyszenia za jakiś czas. Wcześniej zapomniałem powiedzieć, że w pewnym miejscu, w pewnym momencie drogi, już na Lofotach, zaczęło pachnieć cynamonem. No, na pewno to nie był cynamon, ale zapach bardzo, bardzo zbliżony do cynamonu. Nie wiem, czy to pomieszanie roślin, jakichś kwiatów, drzew, może wody, ale zapach był niesamowity. Musiałem się zatrzymać i autentycznie czuć było cynamon. Coś niesamowitego. Znowu kolejne słowo, którego nadużywam podczas tej podróży. Coś niesamowitego, coś niesamowitego, coś niesamowitego. Ale co tam? Za mną pewnie też fajne widoki. Ależ niesamowite. No. Woda jest tak krystalicznie czysta, że widać dokładnie to, co jest na dnie. Jaka plaża malutka. Takie krótkie info z drogi. Bardziej info obrazkowe. ...360 stopni. I co? I cześć! Taka miejscówka.
Camping. Wypożyczalnia surfingów. Pięknie. Ramberg. I tu jest ta plaża. O kurcze. Ale widok. Nie no, muszę tu wjechać. Gdzie tu można zejść? Tak, tutaj można. No to idziemy. Taka plaża. Z widokiem na morze i góry. I kolor wody. Zimna. Okej. Pięknie. Po prostu pięknie. Plażing zaliczony. Pojedziemy dalej. Mocno pachnie rybami. A co jest przyczyną? Chyba to. Chociaż nie ma tutaj nic. Bardzo intensywny zapach. To są głowy, łby rybie. I kolejna widokóweczka. Te wszystkie skały chyba są, z tego co pamiętam, są pochodzenia wulkanicznego i powstały bardzo dawno temu. Nie wiem, czy w milionach lat, czy raczej w miliardach lat. Trzeba byłoby sprawdzić. Ale są stare. Starsze od nas. Krewetki i kolejny tunel pod tą wielką górą. Kilometr 600. No to go.
Ciekaw jestem, co oni robią z tymi łbami. Jeśli wiecie, napiszcie w komentarzu. Miałbym ochotę na coś pysznego tutaj. Tylko nie wiem, czy nie jest za wcześnie. Przed chwilą na parkingu w okolicach Rajne spotkałem grupę Polaków, którzy trekkingują tutaj po górach. Bardzo miłe. Zatrzymałem się tylko na chwilę, żeby coś sprawdzić i tak słyszę gdzieś głos i tak się zastanawiam, czy to faktycznie jest polski? No i tak. Zbliżam się do miejscowości, o której już wspominałem. Niestety nie wiem, jak to się czyta, ale pisze się A z takim kółeczkiem na górze, nad literą. Nie wiem, może nie wiem, nie mam pojęcia. Ale jest to miejscowość najdalej wysunięta na południe Lofotów. Tutaj planuję zjeść coś przepysznego. Może jakaś zupa rybna, albo może jakiś burger dobry z krewetkami, albo coś. No, taki mam plan. Wow. Także o. Tu jest jakaś restauracja po lewej stronie chyba. To jest zamknięte. Maren Anna. Closed. Closed. No dobra, poszukam czegoś innego. Niestety o tej godzinie wszystkie knajpy tutaj są pozamykane. Trochę słabo. Miałem ochotę na jakąś pyszność rybną. No ale cóż. Jadę ponownie do portu. Zobaczę, czy się uda kupić bilet do Bodo. Tu jest port. No zobaczymy.
pierwsze, pokazali mi mimo, nie wiem, 5 czy 6 zapchanych tych kolejek, puścili mnie na początek, bo gdzieś tutaj też przy samym wjeździe na prom mogłem postawić motocykl. Droga zajmie tam około 3 godzin, 3 godziny 15 i będę w Bodo. Co dalej? No zobaczymy. W każdym razie widok jest taki. To jest port promowy w Moskenes. Byłem tam na samym końcu, w tej miejscowości niestety wszystko pozamykane. Wszystkie knajpy pozamykane. Nie mogłem zjeść tej słynnej, pysznej zupy rybnej. No, niestety. Następnym razem. W takim razie do usłyszenia na stałym locie. Za chwilę zjazd z promu. Jeszcze tylko sprawdzić, czy wszystko faktycznie jest. No i go. Bye. No, trochę chmurki się pojawiają. Takie ciemniejsze. Pewnie jakaś zmiana pogody idzie. No, nie może być zawsze idealnie. Widoki niby podobne, ale jednak inne. Tutaj krajobraz się trochę zmienia. W dole płynie taki ogromny potok górski. Tu widzę punkt kręgu polarnego. Oczywiście, no ten krąg polarny niekoniecznie jest tutaj, bo on się cały czas przesuwa, bo biegun Ziemi się zmienia. Rzeka się wije wzdłuż drogi takim wąwozem. Dobry wieczór.
Jestem już na kempingu w okolicach miejscowości Mo i Rana. Obok płynie rzeka Rana właśnie, więc Mo i Rana to chyba jest Mo nad Raną. Po drugiej stronie, albo po tej jest Park Narodowy. Okolica przepiękna, taka też dolinka. Pokrótce dzisiaj na Lofotach niestety planowałem zjeść coś dobrego albo gdzieś tam w Moskenes. Wszystkie knajpy niestety otwarte od godziny 16, więc ani nie zjadłem żadnego pysznego rybnego burgera, ani żadnej zupy rybnej, lipa. No, przypłynąłem do Bodo. Płynąc z Moskenes do Bodo widziałem wieloryba. To jest też osiągnięcie. No i tutaj przejechałem sobie. W ogóle z Bodo tutaj jest taki dziwny płaskowyż, niesamowite miejsce. Po prostu też kompletny kontrast w stosunku do Lofotów, ale też bardzo niesamowite. Co jutro? Jutro w kierunku Trondheim, ale nie wiem, czy do Trondheim, czy dalej, nie mam pojęcia. Na pewno się odezwę, a tymczasem borem lasem idę spać, bo trochę jestem zmęczony i za dużo wrażeń po tych Lofotach. Cały czas jestem roztrzaskany tym, co tam zobaczyłem. Dobra, dobranoc.